Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny deser truskawkowy. Ciasto na biszkopcie z truskawkową pianką na bitej śmietanie. Coś pysznego, a wcale niewiele składników. Będzie idealny na ciepły dzień. Możecie go zrobić również z innymi owocami. Wtedy wystarczy zamienić również smak galaretek. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy przygotowanie naszego ciasta od upieczenia biszkoptu. Mam tutaj w misie robota 6 białek, oddzieliłam sobie je od żółtek i muszę je teraz utrzeć na sztywno z dodatkiem odrobiny soli. Białka będę ucierać, aż mi się mocno spienią. Jak się spienią, dodam szklankę cukru, u mnie taka trochę niepełna. Szklanka u mnie zawsze ma 250 ml. I z cukrem będę ucierać jeszcze około 6, nawet 7 minut, bo nie chcę użyć proszku do pieczenia w tym przepisie. Wtedy muszę porządnie ubić białka. Zaczynamy. Białka spienione, mogę dosypywać cukier. Z cukrem ucieram, tak jak już mówiłam, około 6-7 minut. Jak są już utarte mocno, dodaję po jednym żółtku. Miksuję tylko do połączenia się z żółtkami. Teraz do masy dosypuję mąkę pszenną 100 g i mąkę ziemniaczaną 70 g. Przesiewam i mieszam, ale już nie robotem, tylko na przykład trzepaczką lub drewnianą łyżką. Jak najkrócej, tylko do połączenia się składników. Masę przekładam na blaszkę o wymiarach 38 na 25, to jest duży prostokąt. Wyłożyłam sobie spód tylko papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruję, ponieważ chcę, żeby mój biszkopt rósł wspinając się po bokach, potem sobie je tylko odetnę. Przekładam masę. Wygładzam masę w blaszce i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będę piekła około 40-45 minut. Przygotuję sobie teraz jedną galaretkę, pierwszą, którą rozpuszczę w pół litrze wrzątku, czyli tak jak na opakowaniu jest napisane. I ją rozpuszczę już teraz, ponieważ ona najdłużej będzie tężała. Rozpuszczę ją i zostawię na boku, niech sobie stygnie. W międzyczasie upiekł mi się biszkopt, muszę go wystudzić. Biszkopt mamy wystudzony, możemy zrobić pozostałe dwie galaretki, każdą w 250 ml wody. Oczywiście osobno. Te galaretki dopiero robię w tej chwili, ponieważ one nie muszą mi już tężeć, one muszą po prostu wystygnąć. Każdą w 250 ml wrzątku. Odstawiamy, niech wystygną. Biszkopt obkrajam od brzegów, wyjmuję z blaszki i zabieram papier. Muszę go teraz rozkroić na dwie części. Pierwszą ponownie wkładam do blaszki. Ja biszkoptu w tym cieście niczym nie nasączam, bo lubię, jak jest taki puszysty, a nie mokry. W międzyczasie jeszcze, jak stygną mi galaretki, mogę sobie pokroić truskawki na kawałki. Mam tutaj ich całkiem sporo, ale do ciasta wystarczy pół kilo. Przygotuję sobie teraz krem. Mam tutaj pół litra schłodzonej
śmietanki i kremówki, 30%, może być również 36%. Ubiję ją na sztywno, bez cukru, bez niczego. Jak śmietankę mam ubitą, to dodaję już wystudzoną jedną galaretkę. Miksuję jeszcze tylko do połączenia się składników i wyłączam. Masę przekładam na pierwszą część biszkoptu. Ona dosyć szybko tężeje, więc musicie się pospieszyć. Wygładzam. Na masę kładę truskawki i wstawiam do lodówki dosłownie na 15-20 minut, bo masa szybko stężeje. Krem nam już zastygł. Możemy teraz wylewać na wierzch galaretkę, którą zrobiliśmy na samym początku. Ona już zaczyna tężeć. To jest galaretka, którą rozpuściliśmy tak jak w przepisie na opakowaniu, czyli w pół litrze wrzątku. Ciasto ponownie wstawiamy do lodówki, żeby galaretka nam zaczęła tężeć. Jak galaretka zaczyna tężeć, ale jeszcze całkiem nie zastygnie, to kładziemy na wierzch biszkopt. Dociskamy. Możemy robić ponownie taki sam krem jak poprzednio. Pół litra śmietanki kremówki i jak się ubije na sztywno, dolewamy przestudzoną galaretkę. Już ostatnią. Miksujemy tylko do połączenia się z galaretką. Gotową masę wykładamy na wierzch ciasta. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, żeby całkowicie stężało. Ale żeby jeszcze zmiękły biszkopty w środku, to najlepiej smakuje na drugi dzień. Na drugi dzień ciasto już stężało, możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!